Ogólnie to z naszej miejscówki do Piranu jest około 5 km. Dokładnie będziemy wiedzieli za chwilę. Jedzie się wzdłuż wybrzeża taką fajną trasą rowerową. Faktycznie jest przygotowana pod rowery, zresztą jak na mapce ja Wam pokazywałem. I teraz tak, są tu też parkingi dla kamperów. I teraz co to znaczy? Że zakaz jazdy rowerów. Aha, widzicie, tu rowery idą na tą stronę. Chodź od ręka. Dobra, i teraz dobra. Trzeba patrzeć po prostu na znaki i tyle. Jak widzicie, tutaj na załączonym obrazku olbrzymi parking, ale są parkingi dla kamperów tutaj wyznaczone, tylko to są tak zwane dzienne kempingi. Do 21 można na nich stać. Od 9 do 21, a trzeba się zmyknąć. Przyznaję szczerze, że jak żeśmy patrzyli, czy są to jakieś możliwości w Piranie tak na dzikusa, to tak za bardzo nie znalazłem. Być może za mocno nie szukałem, ale średnia parkingu tutaj jest 35 euro za dobę. No i jest tam gdzieś właśnie w Piranie taki parking pod tytułem 35 euro za dobę. Nie jako camper park, a zwykły parking dla kamperów, tak? No ale jest, jakby ktoś chciał tam zostać na nockę, bo powiem Wam szczerze, że niektóre miasta warto zwiedzić też nocą, dzień i noc. Niektóre mają swój mega klimat właśnie na wieczorne pogaduchy przy jakimś tam stoliczku, przy jakiejś tam lampce wina. Jak my tu teraz... O, dobra. I my chyba w tym momencie wjeżdżamy na Piran. Piran ma zakaz wjazdów dla kamperów. Ewidentnie to jest. Tak, jedziemy pod prąd. Tak jak mówisz, jedziemy pod prąd. No muszę zobaczyć, jak tu teraz jechać. Bo żeśmy tak niby pod prąd, ale chyba nie ma innej możliwości. Dobra, widzimy się za chwilę. No i wylądowaliśmy w Piranie tutaj przy marinie. Rowerki żeśmy tutaj sobie przypięli. Nie wiem, czy to jest posterunek policji, czy nie. W każdym bądź razie żeśmy sobie przypięli tutaj rowerki, a idziemy na Piran. I teraz tak, uwaga, do Piranu jest całkowity zakaz wjazdu kamperów. Całkowity zakaz wjazdu kamperów. Oni w ogóle tutaj preferują ruch rowerowy i faktycznie my teraz idziemy połazikować. Jak będzie coś ciekawego, tak jak tu widać, to zaraz Wam pokażę. Zapomniałem Wam powiedzieć, że myśmy tutaj jechali równe 5 km. No i zajęło nam to jakieś tam 30 minut, plus minus 5 minut. No ale jechało się lajtowo, bez żadnej jakiejś tam zadyszki po równiutkim terenie. Żadna góra, żadna dół. Także 5 km w jedną stronę rowerkiem, jak ktoś ma ochotę, to z tamtej miejscówki w sam raz. No i jesteśmy tutaj na tym głównym placu w Piranie, gdzie takie powiedzmy centrum życia jest Piranu, ale my jeszcze na razie idziemy pospacerować, pogubić się po tych uliczkach. Idziemy wzdłuż promenadą, a potem zobaczymy, gdzie sobie siądziemy i gdzie, że tak powiem, wypijemy dzisiaj aperolka. No, mam nadzieję, że pogoda nam się nie zepsuje, bo jak na razie nam dopisuje. Tu nic ciekawego, ale tutaj się wyłania i tam idziemy w tamtym kierunku. No, naprawdę fajnie ten Piran wygląda, bardzo fajnie. Już nie żałujemy, że tu jesteśmy. Bardzo fajnie, bardzo fajne miejsca do takiego właśnie chilloutu. Ławeczki, stoliki,
Można sobie usiąść z widokiem na Marę. Tu jest Marę. O, ja wam pokażę. Z wejściem nawet jest do Marę. Także jest torpeda. No i doszliśmy do samego końca. Tu jest sam koniec tego Piranu. Teraz pójdziemy w tamtą stronę, zobaczymy jak jest. Ale ogólnie bardzo przyjemny spacerek. Z tej strony to są dopiero atrakcje. Ja widzę, że tu są atrakcje z powodu zachodu słońca, więc ta strona jest bardziej atrakcyjniejsza pod względem lokali. No chyba znaleźliśmy miejscówkę, w której dzisiejszy wieczór skończymy. Jest to chyba to miejsce, bo faktycznie wygląda spektakularnie. Takich miejscówek właśnie lubimy, żeby sobie tutaj posiedzieć, odpocząć, popatrzeć na morze. O, bardzo, bardzo fajne miejsce, więc słuchajcie, rekomenduję Piran pod względem chilloutu. Jest fajnie. Aha, żeby nie było. I cenowo też nie jest jakaś tam tragedia, tylko normalne ceny, takie jak są u nas w kraju. Jeszcze zobaczymy jak tam kosztuje piwko, ale pizza kosztowała 10, 11 i 12 euro maksymalnie. Więc cena jest ok. Słuchajcie, więc okazało się, że wydrapaliśmy się jakimś cudem na ten punkt widokowy, który tutaj widać. I tam z dołu go już pokazywałem, ale go potem pokażę jeszcze raz. No i jest tutaj z niego panorama na cały ten Piran. Panorama jest faktycznie fantastyczna. Panorama jest na dachy Piranu. No, powiedzmy sobie wprost, jakby kogoś interesowały, jak na tych domach są dachówki położone, takie konstrukcje dachowe zrobili w Piranie, to z tego miejsca faktycznie można sobie to popatrzeć. Jak ktoś ma taki dobry aparat, to może sobie robić zdjęcia tych konstrukcji dachowych. A myśmy zobaczyli tak naprawdę dwa takie rooftopy, ale one są zamknięte. Tutaj jeden jest na głównej ulicy, tam jest rooftopik i tam jest jeszcze jeden rooftopik. Być może one będą wieczorem otwarte. No akurat fajne miejsce do posiedzenia. My chyba na tym zakończymy naszą wycieczkę po Piranie. Poszlejamy się jeszcze po tych uliczkach, które są w środku, bo to są faktycznie takie ciasne, małe uliczki. A ja zaraz się dowiem, czy można tu puścić drona, bo to nie jest tak, że w każdym miejscu można puścić drona i zaraz się dowiemy, czy można tutaj. Więc będąc na tym punkcie widokowym, okazało się, podjęliśmy próbę puszczenia drona i okazało się, że można tu puścić drona. Tak, polegało. Oczywiście są tu wszelkiego rodzaju oznaczenia, ale był napis, że do 150 metrów i powyżej jest zakaz latania. I słuchajcie, próbowałem znieść się wyżej, nie, dron mnie nie puścił. Do 150 metrów mogłem się przelecieć, więc mamy filmik tutaj z tego miasteczka. Ja go tam oczywiście na samym końcu gdzieś tutaj pokażę parę fragmentów z tego przelotu. A sam jestem zdziwiony, bo byłem pewny, że nie ma tu możliwości latania dronem.
nad takim zabytkiem klasy 0, a jednak można było, żeby nie było, latałem dookoła, a nie nad miastem. Z reguły zawsze staram się latać dookoła miasta, a nie w mieście. O, tu jeszcze można by było wyjść wyżej, gdyby ktoś miał pieniądze, ale my mamy pieniądze, tylko że myśmy przechytrzyli system i z drona żeśmy sobie to zobaczyli. O, i już. Taki Polish Onion, tak? Tak, Polish Onion i bilet tutaj kosztował parę euro i za to parę euro teraz możemy się wody napić. Tutaj z widokiem na Ocean Adriatic Blue. O. Kurczę, ciężko nie pokazać, jakie to miasteczko jest fajne i my jesteśmy ciut przed sezonem, ciut, bo to jest nadal maj, jakby nie patrzeć, a już jest taki fajny klimat i ja się będę powtarzał, ale polecam i rekomenduję to miasteczko. Faktycznie, o, tam na górze byliśmy, teraz to widać i stamtąd też właśnie puściłem dronika. Widok zapierający dech w piersiach na dachy tego miasteczka. Lecimy po rowerki i lecimy na naszą miejscówkę. Słuchajcie, żeby nie było, że jemy tylko w same wieśmaki w maku, to jemy też pizzę. Ja akurat mam pizzę Diavole, zawsze pizzę Diavole, a Adrianka ma z karczochami. Tak, z karczochami. I tak z ciekawości to zobaczcie. Siedzimy w takim miejscu, ja Wam pokażę. Tu jest nasza pizza, a tu jest nasza miejscóweczka. Proszę. No, muszę powiedzieć, że miejscóweczka naprawdę jest sztos. Siedzimy sobie, tak, tutaj, nad samym brzegiem morza, a tam mam widok na Triest. Tam jest widok na Triest. I w takich okolicznościach dziś jemy pizzę, posiedzimy sobie tu do wieczora. No i wieczorem pewno rowerkami pociśniemy w stronę naszej mariny, gdzie będziemy się chilloutować w porcie. Czekając na Adriankę, aż podejmie rower, powiem Wam, że rachunek wynosił 35 euro, to znaczy 2 pizze, 2 piwa i Sprite. Czy to jest dużo, czy nie dużo, no to już sami musicie ocenić, ale tak jak mówię, tu się płaci za widok, który jest faktycznie spektakularny. A powiem Wam, że tak, ceny są na razie niższe aniżeli w Chorwacji. Ciut niższe, o tak powiem. Będziesz prowadziła. Słuchajcie, tak naprawdę już wracamy do bazy. Fantastycznie żeśmy spędzili czas. Mogę powiedzieć, że ja Wam powiem tak, Piran był na naszej trasie jako drugie miasto, bo w ogóle podróż mieliśmy zacząć od Triestu, z Triestu na Piran, z Piranu tutaj do Rowini i tak dalej w dół. Niestety, że tak powiem, ta pogoda, która jest obecnie w Chorwacji, tak te plany poburzyła, że my jedziemy zwracając uwagę, gdzie świeci słońce i trochę jeździmy ruchem konika szachowego. Trochę za mało powiedziane, bo faktycznie ta nasza trasa jest taka mega dziwna i nie znamy naszych najbliższych dni, bo tak naprawdę niby dzisiaj jest takie piękne słońce, a ponoć jutro tutaj ma być, nie tylko tutaj, ale w Chorwacji 2 dni ulewnego deszczu. Więc znowu te gdzieś 2 dni musimy przeczekać, czekając na słońce. No ale jak to będzie zaraz się dowiemy. Takim deptaczkiem jedziemy 5 km wzdłuż Mare do naszego kempingu. Są tu faktycznie takie fajne trasy rowerowe, oni tutaj zrobili 2 takie, my jesteśmy na tej mniejszej, jest jeszcze jedna większa, więc jak ktoś lubi pojeździć rowerkiem, to w tak pięknych okolicznościach przyrody jak najbardziej,
chociaż między turystami trzeba się trochę poprzebijać. Jak Wam wcześniej mówiłem, parking tylko dla kamperów. Zobaczcie, od 9 do 21 można sobie przyjechać. No niestety na noc nie można zostać, ale dniówkę można zrobić. I teraz tak, do Piranu się nie da w ogóle wjechać, więc taki parking jest jak najbardziej żeby po prostu albo sobie rowerkiem, tak jak my, pojechać, tak, na bardzo bliziutko, albo sobie spacerem już przejść tą promenadką i Piran zaliczyć, bo sam Piran, jak pewnie żeście zauważyli, tam ruch samochodowy nie istnieje. Tam dosłownie jest jedna ulica, gdzie jeżdżą dostawczaki do tych restauracji. Głównie jest ruch rowerowy i skuterowy, a nawet wjazd do Piranu na tą główną ulicę jest płatny. Były tam szlabany i trzeba było płacić. No i oczywiście w ogóle był zakaz wjazdu kamperów, więc żeby komuś się tam nie pomyliło, to na takiej obwodnicy, gdzie autobusy zawracają, był taki ewidentny znak, że kampery mają zakaz wjazdu, bo tak naprawdę on tam nawet nie miał gdzie wjechać. Tam po prostu jest marina i koniec, kropka. Uwaga, mamy tutaj fotografa. Dobra, samochód idzie na giełdę, a my teraz lecimy z Adrianką. Mam nadzieję, że ona pojechała tędy. Słuchajcie, ja Wam powiem, ja już tak kręcę na zachód słońca. Tam stoi Benek, tu jest ta plaża, tu siedzimy my, że tak powiem, z lampką czerwonego wina. Tam będzie zachód słońca, na niego czekamy. A tu jest jeszcze ten drugi camping, na którym byliśmy. I szczerze to powiem Wam tak, no mogę rekomendować tamten camping też, tak? Bo chyba że ktoś usilnie chciałby taki zachód słońca zaliczać, no to tutaj dosłownie ma całą plażę dla siebie, bez niczego. Z winkiem i z lornetką, bo lornetka zawsze musi być. No to na dziś chyba wszystko. Do jutra, hej!